Ocenianie samochodów plasujących się na samym szczycie motoryzacyjnej hierarchii to wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ obcując z modelami z tak niebotycznego pułapu cenowego, niezwykle łatwo ulec pokusie uznania ich za absolutny synonim doskonałości. Testowany Mercedes Maybach klasy S w hybrydowym wariancie 580e próbuje udowodnić, że ekologiczny, nowoczesny napęd typu plug-in może bez problemu współgrać z bezkompromisowym luksusem najwyższej próby. Z jednej strony ta mierząca niemal 5,5 metra limuzyna imponuje rewelacyjnym odcięciem od świata, potężną dynamiką i zaskakująco niskim apetytem na paliwo, z drugiej jednak w kilku kluczowych kwestiach pozostawia lekki niedosyt. Zainteresowani? Jeśli tak, zapraszam Was na mój test Mercedesa Maybacha klasy S w wersji 580e. Jakie ciekawe dźwięki w tle, jak ze wsi, ale nie jesteśmy praktycznie w centrum Radomia, konkretnie na rynku i zabieramy się za sprawdzenie Mercedesa Maybacha klasy S w dość ciekawej wersji. Chciałbym tylko zaznaczyć, że jest to wariant jeszcze sprzed niedawnego liftingu, a tutaj mamy wersję taką czarną, trochę Rom style, ale mniejsza z tym. Zapraszam do obejrzenia bagażnika i od razu w oczy rzuca się nieosłonięta blacha w górnej części. Wiadomo, że na to niewielu zwraca uwagę, ale jednak taki drobniutki niedosyt zostaje. Jak zwykle część bagażnika zajmują kable, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie je za sobą woził. Obecność akumulatora trakcyjnego pojemności 22 kWh w hybrydowym wariancie S580e wymusiła spory kompromis konstrukcyjny, drastycznie zmniejszając przestrzeń bagażową do skromnych 325 litrów. Ale czy ktoś będzie używał tego auta jako auta rodzinnego? No, może są tacy, ale szczerze wątpię. Jeszcze rzut oka na sylwetkę. Sylwetka ładna, ale ten czarny konfig, no nie wiem. W środku też jest czarno, ale to zaraz zobaczycie. Jeszcze go sobie obejdziemy dookoła. No, robi wrażenie na ulicy, nie ma co ukrywać. Ale za to wnętrze też oczywiście czarne. No, to jest zupełnie inna bajka. Na miejscu prezesa to można sobie siedzieć. O, zobaczcie. Nikt nie musi się męczyć z zamykaniem drzwi, no dajcie spokój. No dobra, siadamy i pobawimy się trochę tymi systemami, bo jest tego tutaj naprawdę mnóstwo, chociaż mam takie wrażenie, że w BMW Serii 7 ten ekran wysuwany z sufitu to taki trochę game changer. Ok, tutaj mamy wyjmowany tablet, który możemy oczywiście sobie sterować najważniejszymi funkcjami, oczywiście klimatyzacją, komfortem, podstawowymi ustawieniami samochodu, oświetlenia i tak dalej, więc jest tego naprawdę sporo. Możemy sobie go odłożyć i to samo praktycznie robić z ekranu przed pasażerem. Jest oczywiście zmiana podświetlenia ambientowego, zmieniamy sobie kolory połączenia, różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, co kto lubi i jaki ma w danym momencie nastrój. A wydaje mi się, że jeżdżąc na tylnym siedzeniu w tym samochodzie trudno mieć zły nastrój, no chyba że notowania giełdowe coś nie poszły. Tak, są aplikacje, które możemy sobie pobrać do systemu, oczywiście te kolory, mnóstwo ustawień foteli, regulacja masażu, regulacja kąta pochylenia siedziska, podnóżka i tak dalej. No można się tym bawić w nieskończoność, a jak ktoś chce, to po prostu składa przedni fotel i może odpoczywać, nie martwiąc się o zużycie paliwa, poziom naładowania baterii i tak dalej, bo tak prawdę mówiąc, kogo to w ogóle interesuje. Tak, mamy tutaj oczywiście dużo drewna,
trochę za dużo piano black, zresztą tutaj ta konsola centralna już jest trochę porysowana i wygląda no trochę nieestetycznie moim zdaniem, ale cóż. Tak, oczywiście mam krótkie spodenki, buty sportowe i zaraz ktoś się do mnie doczepi, że powinienem w tym samochodzie siedzieć w garniturze pod muszką, ale moim zdaniem to samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu, więc dajcie spokój. Poza tym to nie jest moje, nie muszę niczego udowadniać. No dobra, składamy tą sobie kanapę, no, fotel, ok. I zaglądamy, co mamy tutaj i od razu no mało prestiżowy dźwięk, ale mniejsza z tym. Tutaj powinna być pewnie lodóweczka, ale jest przejście do bagażnika na długie przedmioty, tylko jakie? Ktoś tu będzie woził narty? No chyba jakoś stać na Maybacha, to albo kupuje narty na miejscu, albo wysyła je pocztą, nie wiem. Oczywiście są tutaj składane stoliki, bardzo zresztą solidnie wykonane do pracy, na przykład podczas jazdy. Rozkładamy laptopa i sprawdzamy te notowania giełdowe i czy nasza jedna z 10 firm już zbankrutowała, czy jeszcze nie. Tam widzieliście jeszcze są słuchawki, ale już chyba nie będę ich wyciągał. Uwierzcie na słowo. Oczywiście pokryte piano black. No dobra, zresztą wyjmę. Sami zobaczcie, jak one wyglądają. No dość ładnie, ale chyba bym wolał słuchać muzyki na własnych słuchawkach, a nie tych, może nie wiem, są słabej jakości. Nie wiem, nie słuchałem, nie będę się wypowiadał. Jest sporo portów USB, dodatkowe oczywiście złącze zasilania. Ten schowek jest taki tylko na te słuchawki, ciężko je potem ładnie poukładać. Jest też uchwyt na telefon z ładowarką oczywiście. To wszystko oczywiście musi się rozkładać automatycznie. Uchwyty na kubki z chłodzeniem i podgrzewaniem. No dość ciekawe. Dodatkowy niewielki schowek. Wszystko dość ładnie wykończone, chociaż no to piano black na górze nie jestem fanem. I tutaj też jest piano black. Oczywiście możemy sobie składać, rozkładać roletki słoneczne, rzecz jasna automatycznie i tu, i tam, i nawet te trójkąty z tyłu. Zabawy tutaj jest naprawdę co niemiara. Okno dachowe dość obszerne, ale oczywiście nie otwierane. Przednia część, jak dobrze kojarzę, jest otwierana. Dodatkowa roletka, żeby nikt nas tutaj nie podglądał, chociaż zdaje mi się, że poziom przyciemnienia szyb i tak nie pozwala zajrzeć do środka. No tak, zabawy jest sporo. Dodatkowe podświetlenia przy głośnikach. Oczywiście możemy sobie regulować oświetlenie punktowe, oświetlenie do pracy, żeby nie rozpraszać kierowcy, chociaż nie wiem, czy prezes by się tym przejmował. No tak, rozkładanie mamy zarówno z poziomu systemu, jak i tutaj z poziomu przycisków. Możemy sobie regulować albo ustawić kilka ustawień ulubionych, rozłożonych w różnych pozycjach. Oczywiście wentylacja, oczywiście podgrzewanie, oczywiście jeszcze masaże. No jest tego naprawdę dużo. A no jeszcze drzwi również otwierają się automatycznie, więc jak ktoś nie chce, to nie musi się szarpać z klamką. To przecież takie trywialne zadanie. No i tak. Otwieramy, wychodzimy. Z zamykaniem również nie musimy się specjalnie męczyć, bo drzwi są na wspomaganiu elektrycznym i można je zamykać praktycznie jednym palcem. Pach i zamknięte. No dobra, warto teraz chyba przejść na fotel kierowcy. Tak, żeby nikt nie zapomniał, że mamy do czynienia z Maybachem. Tych znaczków jest naprawdę sporo, zresztą widzieliście, całe felgi są praktycznie usiane znaczkami Maybacha. Jeszcze rzut oka na fotele, no bo nie na kanapę z tyłu. Miejsca sporo, no ale jak widzicie, ten tunel środkowy przeszkadza, nie przeszkadza, chyba raczej nikt tutaj nie będzie woził rodziny. Chociaż... No nic, zasiadamy za kierownicą, zamykamy drzwi i sprawdzamy, co tutaj się dzieje, a oczywiście dzieje się bardzo dużo, bo Mercedes Maybach dba również o kierowcę. Uruchamiamy układ hybrydowy, no i sprawdzamy. Tutaj akurat w systemie jest praktycznie to samo, co w większości nowych Mercedesów.
układ pionowy ekranu, chociaż na przykład w Mercedesie klasy E i teraz chyba po liftingu w klasie S możemy sobie wybrać ten Hyper Screen ciągnący się przez całą szerokość deski rozdzielczej. Mnie się to średnio podoba, ale okej. Chyba wolę taki pionowy układ, jest bardziej czytelny i mam wrażenie, że wygodnie się go obsługuje, jak ten ekran jest troszeczkę umieszczony troszeczkę niżej, a oczywiście niemal wszystkimi opcjami sterujemy z ekranu dotykowego, a tych opcji jest tutaj naprawdę mnóstwo. Oczywiście bardzo rozbudowane opcje klimatyzacji. Nie będę nawet wspominał, że jest to klimatyzacja czterostrefowa z jonizacją, z dyfuzorem zapachów i tak dalej, no jest tego mnóstwo. Tak, mało tych znaczków Maybacha, no to jeszcze tutaj zostały wtopione. Jest ładowarka indukcyjna, tam troszeczkę głębiej, są dodatkowe porty USB. No tak, tu jest ta ładowarka. Jak włożymy tam telefon, zamkniemy tą klapkę, no to może tam się troszeczkę gotować. Bardzo płytki schowek centralny, oczywiście dobrze wykończony, z dodatkowymi portami USB. Schowek przed pasażerem, no, z dodatkową jonizacją i dyfuzorem zapachów. Dość płytki, ale dobrze wykończony. No, akurat tego nie musimy tutaj negować, bo to jest chyba oczywiste. Tutaj mamy regulację nawiewów, oczywiście przyciskiem. Możemy sobie sterować 3 poziomy nawiewu osobno dla każdego z nich. No tak, fotel pasażera możemy sobie tutaj ustawić z poziomu kierowcy, jakby temu z tyłu było za mało miejsca. Tutaj otwieramy okno dachowe, możemy sobie uruchomić oświetlenie, otworzyć to okno, więc jest się czym bawić. No tak, ale jak zauważyliście, tego piano black jest tutaj chyba trochę za dużo. Ekran przed kierowcą możemy sobie ustawić, żeby był taki klimat Maybacha. Ładny, ale chyba mniej czytelny. Jest oczywiście wyświetlacz head-up. Te głośniczki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No nie będę chyba mówił, czy dobrze grają, czy źle grają, bo grają bardzo dobrze. Bardzo fajnie to wygląda, ale jak za chwilę się przekonacie ze spasowaniem tego wszystkiego, no nie jest chyba tak różowo. No to co? Sprawdzamy? Żal, no ale cóż. No, tu jest dramat. No i zobaczcie. Wiecie co, no może się czepiam, może to jest trochę złośliwe macanie i dotykanie wszystkiego, no ale za taką cenę, no chyba mamy prawo wymagać nieco więcej. No jak wy sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze rzut oka po kabinie i zaglądamy pod maskę, a tam jest coś ciekawego. Tak, nie mamy tutaj V12, no ale mamy układ hybrydowy, dość ciekawy, o którym wam opowiem trochę szerzej później, a teraz takie podstawowe informacje. Otóż hybrydowy napęd plug-in Maybacha opiera się na 3-litrowym rzędowym silniku 6-cylindrowym, który w duecie z jednostką elektryczną generuje systemową moc 510 koni mechanicznych i potężny moment obrotowy wnoszący 750 Nm. Zestaw zarządzany przez 9-biegową skrzynię automatyczną czerpie energię z baterii o pojemności 22 kWh, co pozwala na pokonanie około 100 km w trybie czysto elektrycznym i sprint do setki w 5,1 sekundy. Ale jak to pracuje po rozładowaniu baterii? No to zaraz się przekonamy. I witam Was z powrotem za kierownicy Mercedesa Maybacha klasy S w wersji 580e, czyli z hybrydowym układem napędowym typu plug-in o mocy 510 koni mechanicznych. Teraz przejedziemy około 10 km po mieście i sprawdzimy spalanie po rozładowaniu baterii.
Wiem, dla wielu może to się wydawać bezsensowne, że testuję spalanie po rozładowaniu baterii, ale w takim samochodzie wątpię, żeby jakikolwiek właściciel pilnował poziomu naładowania baterii, no chyba że ktoś to pilnuje za niego, a po drugie, dopiero po rozładowaniu baterii możemy ocenić, jak działa cały system, no bo w końcu wtedy samochód i oczywiście układ napędowy musi wieść tą ciężką baterię ze sobą. No dobra, to tyle ględzenia, zaraz to sobie sprawdzimy, ale w tym czasie możemy sobie opowiedzieć o historii. Bo aby w pełni zrozumieć pozycję, jaką we współczesnym portfolio koncernu ze Stuttgartu zajmuje Maybach klasy S, należy cofnąć się do przełomu wieków, kiedy to Daimler Chrysler postanowił wskrzesić legendarną przedwojenną markę jako samodzielnego, ultra-luksusowego gracza mającego rzucić wyzwanie Rolls-Royce'owi i Bentleyowi. Modele 57 oraz 62, choć technologicznie wybitne i niesamowicie drogie, wizualnie zbyt mocno przypominały ówczesną klasę S generacji W220, co w połączeniu z ogromnymi kosztami produkcji doprowadziło do zamknięcia projektu w 2012 roku. Koncern nie zamierzał jednak rezygnować z tak prestiżowego dziedzictwa i już w 2014 roku powołał do życia submarkę Mercedes-Maybach, zmieniając strategię rynkową. Zamiast tworzyć osobne nadwozia, postawiono na maksymalne rozwinięcie i przedłużenie flagowej klasy S, generacja X222, jak dobrze kojarzę, co okazało się gigantycznym sukcesem sprzedażowym, szczególnie na rynkach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych. Druga, obecna generacja oparta na architekturze X223 kontynuuje tę filozofię, oferując jeszcze większy rozstaw osi, zaawansowane systemy cyfrowe oraz po raz pierwszy w historii tej ekskluzywnej linii zaawansowaną inżynierię hybrydową typu plug-in, no bo kto by się spodziewał plug-ina w takim samochodzie, no bo komu to potrzebne, ale to na pewno mocno redukuje średnią emisję spalin, a przecież no to jest dość istotne dla wielu marek. No i wiecie co, teraz powinienem pomówić mniej więcej o wyglądzie zewnętrznym, o wnętrzu, ale chyba się powstrzymam, bo moim zdaniem ta konfiguracja, ta konkretna konfiguracja tego modelu jest mocno kontrowersyjna i chciałbym zostawić Wam pole do popisu i oceny w komentarzach. Jeżeli Wam się chce, to dajcie znać, czy taka czarno-czarna stylistyka z tymi trochę dziwnymi felgami Wam odpowiada i czy to czarne wnętrze również, bo nie ukrywam, jak bawiłem się w konfiguratorze wersji przed liftingiem, jeszcze jak ją testowałem jakiś czas temu, no nigdy mi się nie udało stworzyć takiej wersji i to była chyba ostatnia, jaką bym wybrał, mając taką kasę. Zazwyczaj były to wersje nawet białe, na przykład z tymi felgami monoblock. No wyglądało to moim zdaniem zupełnie inaczej, dużo lepiej, ale o gustach się nie dyskutuje, więc tym razem dam sobie spokój i przejdę od razu do napędu, bo ten jest dość nieoczywisty, bo takie mam wrażenie, że większość osób, powiedzmy, wybierając Mercedesa Maybacha klasy S, celuje albo wersję V12, albo wybiera S z dieslem, żeby pokonywać naprawdę dalekie dystanse, a tutaj hybryda plug-in. No, cytując klasyka, a dlaczego tak? A komu to potrzebne? No więc postaram się to wyjaśnić, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Bo zastąpienie tradycyjnego, potężnego silnika V8 lub V12 technologią hybrydową typu plug-in w takiej limuzynie może u ortodoksyjnych fanów budzić spore kontrowersje. Ale w codziennej praktyce ten napęd sprawdza się naprawdę dobrze, działa płynnie i efektywnie. Jak już mówiłem, sercem układu jest naprawdę świetnie pracujący rzędowy silnik 6-cylindrowy o pojemności 2999 cm3, który w ścisłej asyście jednostki elektrycznej generuje systemową moc 510 koni mechanicznych oraz moment obrotowy 750 Nm. No trzeba przyznać, że nawet jak na taką wielką limuzynę są to wartości naprawdę godne. Dzięki zastosowaniu trakcyjnego akumulatora o pojemności 22 kWh, czyli dość spory, kierowca zyskuje możliwość pokonania do 95 km w trybie czysto elektrycznym, co pozwala na bezszelestne, maksymalnie komfortowe przemieszczanie się po mieście. I wiecie co, teraz wpadłem na pewien pomysł. Wiele firm, kupując
do floty samochody mają różne upusty albo muszą kupować samochody hybrydowe typu plug-in. Zazwyczaj one widzą ładowarkę tylko w salonie, ale no jeżeli prezes chciałby sobie kupić samochód na firmę, no to proszę, Maybach klasy S w hybrydzie plug-in, no i wszystkie normy i obostrzenia spełnione. Genialne. No dobra, ale wróćmy do naszego bohatera, bo pomimo gigantycznej masy własnej sięgającej aż 2575 kg, Maybach w razie potrzeby wykazuje się naprawdę kapitalną dynamiką, przyspieszając od 0 do 100 km zaledwie 5,1 sekundy. Oczywiście jak mamy coś tam prądu w baterii i w trybie chyba sport, jak dobrze kojarzę, no to wtedy można sobie poszaleć. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Jakby chciał ktoś ją przetestować na oczywiście niemieckich autostradach, no to pewnie nie będzie miał problemu z osiągnięciem takiej prędkości tym krążownikiem. No a jeżeli chodzi o komfort jazdy, no to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że ten jest naprawdę rewelacyjny, bo doskonale zestrojone pneumatyczne zawieszenie z gracją niweluje wszelkie przechyły nadwozia na łukach, zachęcając do dostojnego, spokojnego stylu jazdy, choć tryb sportowy pozwala na nieco ostrzejszą reakcję na gaz i wtedy ta cała limuzyna nie kołysze się na boki. A spalanie po mieście 11,8. Dużo, mało, moim zdaniem może być jak na takiego kolosa. A teraz sprawdzimy sobie spalanie na drogach podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze mamy kilka postojów na światłach. Ruch jest raczej średni, zobaczymy jak to wyjdzie. No jeszcze wracając do komfortu jazdy, no ten jest oczywiście rewelacyjny, jak mamy w miarę równą drogę, no to już w ogóle płyniemy jak na chmurce, ale jeżeli gdzieś po drodze trafimy trochę głębszą studzienkę lub nierówność, no to wtedy jest takie pierdyknięcie, bo ta masa niestety daje o sobie znać i fizyki tutaj żadne pneumatyczne, najcudowniejsze zawieszenie nie oszuka. Dobrze, mamy tutaj odrobinę mniejsze felgi, chyba 20, mniejsze felgi 20, no dobra, ale w opcji są właśnie te monobloki, które mają chyba 21 cali i trochę niższy profil opony i wtedy no jest jeszcze gorzej, więc kierowca musi jeździć bardzo uważnie, żeby prezes z tyłu się nie wkurzał i nie denerwował, że coś się uszkodzi w jego samochodzie. O ile w ogóle go kupił za swoje pieniądze, ale tego już nie będziemy dociekać, ale sprawdźmy sobie cennik. Bo rozważania o kosztach zakupu Mercedesa Maybacha klasy S to temat rzeka, w którym ostateczna kwota na fakturze zależy wyłącznie od wyobraźni kaprysu konfigurującego klienta. Zabawę w salonie rozpoczynamy z kwotą minimalną 922 tysięcy złotych mniej więcej za wariant S580 napędzany 503-konnym silnikiem V8 i tu już bym się zatrzymał, ale dobra. Zobaczmy, ile kosztuje nasza hybryda plug-in. S580e, bo tak się nazywa ta wersja, wiąże się z wyższym wyjściowym kosztem rzędu 942 tysięcy złotych, czyli 20 tysięcy złotych dopłacamy za baterię i mniejszy silnik. No, ja nie wiem, ale wiem za to, jakie jest spalanie po 10 km drogami podmiejskimi. Jak widać, wyszło 8,8 litra na 100 km, no całkiem nieźle. Na koniec jeszcze spalanie na drodze ekspresowej, prędkość 120 km na godzinę. Postaram się utrzymać taką prędkość, o ile oczywiście się uda. No dobrze, wróćmy jeszcze do cennika, bo na przykład wersję S680 z 612-konną jednostką V12 za taką wersję trzeba zapłacić 1 175 tysięcy złotych. No i okej, tu już różnica jest naprawdę wyraźna. No, a co dalej możemy sobie kombinować w cenniku? No chyba sami wiecie, że w ogóle cenniki Mercedesa to kopalnia różnych gadżetów i dodatków, więc jest co tam zaznaczać i po zaznaczeniu na przykład wersji Night Series, którą właśnie jeździmy, pakietu First Class i tak dalej, podejrzewam, że cena ostateczna może powindować, polecieć w kierunku bańki 200, bańki 300 może. Wiem, że chyba kiedyś udało mi się wersję S680 skonfigurować na 1,5 miliona. No ale kto bogatemu i ze zdolnością kredytową zabroni? Moim zdaniem niech się bawią, skoro mają na to pieniądze. Szkoda, że ja nie mam, ale cóż, nie mam przy okazji takich problemów jak to, że ktoś mi zarysuje karoserię, jak ją
jak postawię auto gdzieś pod dyskontem spożywczym. No dobra, na koniec jeszcze podsumowanie. Autem jeździ się cudownie, nie zużywa ono zbyt dużo paliwa, ale te wpadki jakościowe we wnętrzu, no moim zdaniem autu za takie pieniądze i takiej renomy chyba nie przystaje. Mam nadzieję, że po liftingu trochę się zmieniło. Jak będę miał okazję tym samochodem pojeździć, na pewno to sprawdzę i zrobię dla Was filmik. A po 10 km drogą ekspresową średnie spalanie to absurdalne 6,3 litra na 100 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.